Jestem w domku, bo już na zewnątrz, no już ciemno. Pierwszy tydzień chyba jest tak ciemno o tej godzinie tutaj. Zobaczcie, wieje. Ostro wieje i jest zimno. Scooby. Mamy 2 kampery, zobaczcie. Obydwa z Holandii. Zostają już drugi dzień dzisiaj. Scooby. A, jesteś tu, okej. Cześć Adam, witam. Cześć Kasia. Kasianeszko, pozdrawiam. Chodzisz tu? Chodź. Sam nie wiesz, gdzie chcesz być, co? Pani cię woła. Idź. O, także 18 osób. Zobaczcie, do kominka kupiłem kolanko. Witam. Cześć Karol, witam. Cześć Krystyna, Jerry. Tata, cześć. Kupiłem kolanko, zobaczcie, kolanko gotowe. Także kominek będziemy niedługo wstawiać. Na razie zajmujemy się głównie czyszczeniem ziemi, bo chcemy koniecznie... No został nam chyba ostatni... Nie mieszkamy jeszcze w domu. Czyścimy teraz ziemię, bo chcemy to wyrównać i posiać trawę jeszcze przed tym. No bo zaczęły padać deszcze już. Wszyscy tutaj naokoło też orają, sieją. Także jest teraz czas właśnie, żeby... Dopiero wszedłem, mam pytanie, jak zawsze, co tam za bonusy na live. Nie ma za dużo bonusów, bo no, sadziliśmy resztę żywopłotu, ale chyba wam nie pokażę, bo jest ciemno. Sadziliśmy resztę żywopłotu i czyściliśmy, cały czas oraliśmy, czyściliśmy ten kawałek ziemi, tam gdzie trawa była, bo chcemy to wyrównać, zasiać trawę, żeby już sobie rosło, bo deszcze zaczęły padać. Kominek nic nie wymyśliłem, że będę wszystko jednak wyrównywał. Nie będę nic zostawiał, bo kominek w ogóle jest zmiana tutaj. Był architekt i kominek będzie tutaj w rogu. Tutaj w rogu będzie kominek, nie będzie tu na środku, tylko będzie w rogu. I tak samo podłoga też nie będzie tutaj, z tej strony, gdzie jest teraz to łóżko tymczasowe, tylko podłoga będzie tutaj. Tak, żeby ten najwyższy punkt był wykorzystany. I to jest po prostu architekt tak powiedział, jakby ten, który był, no wprowadził trochę zmian tutaj, czyli podłoga będzie tu, schody będą z boku i też musi być zrobiony jakby korytarzyk, bo tak jak to powiedział pan architekt, że nikt nam tutaj nie zaakceptuje grilla. Właśnie to nie jest nic wielkiego, ale dobrze, że on to powiedział, że nikt nie zaakceptuje grilla, jeżeli nie będzie toalety dla inwalidów. To nieważne, czy inwalida będzie, czy nie będzie. Jeżeli taki inwalida się raz w roku pojawi, to musisz mu zaoferować toaletę dla inwalidów i dlatego my nie mamy możliwości tej toalety zrobić tam, gdzie zrobiliśmy, bo nie pomyśleliśmy o tym od początku, żeby taki dostęp był. Tam są te schodki i ta toaleta jest za mała przede wszystkim i dlatego ta toaleta będzie tutaj. Czyli jeżeli ktoś będzie rzeczywiście miał taką potrzebę, to będzie korzystał z tej toalety, która będzie tutaj w domku, ale też architekt powiedział, nie może być wyjścia z toalety prosto na dom. Czyli tak jak tutaj wyobraźcie sobie, że tu będzie ściana i byłoby wyjście, to tu musi być jeszcze taki mały korytarzyk, żeby wyjście z tej toalety było do tego korytarzyka. Czyli tu będzie po prostu toaleta i korytarzyk. To nawet jest dobry, to jest bardzo dobry pomysł, bo będzie też taki naturalny jakby korytarz, który będzie chronił, że drzwi się nie otwierają prosto na dwór, na pogodę.
Także to takie wieści z architekta, robi wszystkie rysunki i jak zrobi, no może to potrwać parę tygodni, 3 tygodnie. Oni się, o, cześć Filip, cześć, pozdrawiam. Filip już wrócił tak jak wiecie, był Filip z Anią z Chicago, już wrócili do siebie, już na pełnych obrotach pewnie Filip. Powrót do rzeczywistości, jak to się mówi. Także jak widzicie, kominek będzie tutaj w rogu wtedy, no bo tu będzie podłoga z tej strony i tu będzie ten korytarzyk trochę zajmował miejsce. Dokupiłem kolanko, także wszystko jest gotowe na instalację. I kupiłem też już do wykańczania ścian. To jest za mało, bo potrzebuję co najmniej jeszcze raz tyle, ale podejrzewam, że więcej. Bo tu jest do pokrycia z 60 metrów, a to jest gdzieś na 30 metrów według obliczeń. Także potrzebuję jeszcze raz tyle. Tylko nie wziąłem naraz, no bo to już było 300 kg. A mieliśmy jeszcze, wziąłem izolację też, będę zwykłą wełnę. Zwykłą wełną będę robił dach i też przyszło już Webasto, te 8 kW, takie Wewor. Zobaczcie, takie Webasto przyszło, 8 kW i to Webasto będzie na zewnątrz, one będzie jako dodatkowe tutaj ogrzewanie. Będzie gdzieś rura wprowadzona i będzie, jak nam się po prostu nie będzie chciało, to jest na pilocika, sterowane z telefonu, też na Bluetooth. Gdzieś tu był ten pilocik. A, wisi tutaj, zobaczcie. Bo można kupić jakby osobno wszystko, a są też takie, to jest troszkę droższe, jest taki już w takiej skrzyneczce i tu jest gotowe, można po prostu wlać diesla, poprowadzić rurkę i gotowe. I tu jest taki pilocik i jak wam się rano nie chce, to pilocikiem sobie naciskacie, włączacie Webasto i że tak powiem jest nagrzane szybko, bez rozpalania kominka. Na takie małe pomieszczenie tu to jest naprawdę Webasto, musisz przebić się przez ścianę. Tak, no. Ja poprowadzę tam rurkę, tam gdzie już jestem przebity, bo tam jest tyle miejsca, tam gdzie mam z toalety przebite, tam jest tyle miejsca, żeby z boku rurę drugą włożyć, czyli nie będę musiał się przebijać jeszcze raz. A nie lepiej dobudować toaletę przy zewnętrznym ścianie domu, a nie w środku waszego domu? Nie ma takiej opcji. Nigdy się na to kancel nie wyrazi zgody. Ja nie mogę tutaj wizualnie zmieniać pergola, ewentualnie taka powiedzmy drewniana, ładna pergolka na samochód, ale toaleta na zewnątrz nie. No my mamy, powiedzmy, możemy przecież korzystać z toalety, prysznica, ten co jest na zewnątrz, no ale wiadomo, że w domu, to jest wygoda. My nie potrzebujemy tyle tej przestrzeni tutaj i ta toaleta nie będzie nie wiadomo jaka wielka z tym prysznicem. Także nie zajmie to tutaj dużo powierzchni. Jest zawsze wygoda. Przecież nie będę zimą biegał na zewnątrz tam do toalety, która, no wiadomo, to jest parę metrów, ale no nie chce mi się, tak? Także na pewno będzie tutaj ta toaleta z prysznicem. Także kończymy czyścić ziemię, bo musimy zasiać tą trawę, to jest ostatni gwizdek. Kończymy czyścić tą ziemię i wtedy zabieram się już tutaj za ściany, za ocieplenie, za kominek. Żyjcie po swojemu. Cześć, cześć, witam. Pokażę wam bez światło, coś tam będzie widać. O, tutaj wsadziliśmy takiego, o, zobaczcie, takie coś tu wsadziliśmy. Żywopłot tu już jest, do samego końca żywopłot jest posadzony.
tam do końca i te, co nam brakowało, też posadziliśmy. Tu jeszcze jedną, no widzicie, ciemno jest i jest dzisiaj, no zimno jest. Jest gdzieś tak, podejrzewam, z 10 stopni. Kominek będzie tu, tak jak mówiłem, kominek będzie tu. Tu w tym rogu będzie ten kominek stał. Jakieś półki tam porobię, coś takiego pewnie się zrobi. Czy w waszym rejonie mogą być minusowe temperatury? Tak, mogą być. W tamtym roku, jak tu byliśmy, bo byliśmy już, tak jak właściwie to mija teraz rok odkąd przyjechaliśmy do Portugalii. Bo my przyjechaliśmy 1 listopada, poczekajcie, dzisiaj jest 27, czyli dzisiaj jest 27, czyli za 3 dni mija rok, odkąd przyjechaliśmy do Portugalii. Bo przyjechaliśmy do Portugalii w listopadzie, na początku listopada. Szukaliśmy farmy, czyli cały ten proces szukania farmy, kupienia farmy, to wszystko. I farmę mieliśmy od stycznia. Nawet później, bo my jakoś pojechaliśmy do Anglii, wróciliśmy, czyli my tu gdzieś jakoś w lutym chyba byliśmy dopiero. Tak, ale w Portugalii jesteśmy jakby z tym całym poszukiwaniem, to niedługo minie równy rok. Rocznica, tak. A farmą zajmujemy się no gdzieś od lutego, myślę. Luty, marzec, tak zaczęliśmy się tu zajmować tą farmą. Także jak tylko dostaniemy już te rysunki od tego, zgodę od miasta, no to ruszymy też z tym grillem. A ja nie zamotałem się, nie odpowiedziałem, bo chodziło o temperaturę. Tak, jak my tu przyjechaliśmy w listopadzie, to pamiętam, że grudzień, styczeń, chyba raz jeden tydzień był taki, że było po 7 stopni, 4 stopnie i w nocy się trafił przymrozek -1. To było najzimniej, co było, to był właśnie taki przymrozek. Kamil, jak produkcja prądu teraz w pochmurne dni? Nie ma problemu. Dla nas dwójki, dla naszych potrzeb żadnego problemu. Nawet jak deszcz pada, to mi dalej produkuje więcej niż my zużywamy. Także jak gdyby to było o nas dwójkę tylko chodziło, to nie musielibyśmy wcale, ale powiedzmy, że większość osób, które przyjeżdża do nas na kampery, zawsze kąpie się wieczorem, czyli boiler włącza się wieczorem. I jak jest dużo osób, no to jednak jest zużycie tego prądu trochę. I no może więcej tego prądu też byśmy chcieli dawać, ale nie jesteśmy na razie w stanie. Dlatego też będziemy na pewno instalowali tą turbinkę wiatrową, bo to nam da taki spokój, że po prostu w te pochmurne dni jakby mamy tą dodatkową produkcję, czy jak jest ciemno, to mamy produkcję i nie musimy się martwić, że ktoś tam się kąpie za dużo razy w nocy i boiler chodzi. Także na pewno ta turbinka wiatrowa i dodamy też następne 5 kW. Czyli po prostu będzie no raczej tak, bo myślę, że ściany i będę teraz robił te ściany, także to trochę zajmie. Myślę, że nie będziemy się teraz wprowadzać. Dopiero od lata gdzieś tu pewnie będziemy. Może po zimie jakoś tak. Ale nam w tej przyczepie nieźle, naprawdę. Ta przyczepa jest super. Tam się nam całkiem fajnie żyje w tej przyczepie. I tym bardziej teraz, jak mamy tutaj tą tymczasową kuchnię, wszystko, to my sobie tam po prostu tylko żyjemy, śpimy i to wszystko. A tutaj spokojnie, bez pośpiechu będziemy wykańczać po prostu. Wykończymy, jak wykończę ściany, pomaluję i zrobię
tą podłogę tutaj u góry, to myślę, że będziemy gotowi, żeby się wprowadzać. Chodzi tylko o wykończenie ścian, sufitu i podłogę. I tak naprawdę będzie to gotowe, żeby się tu wprowadzić. Porządki wzdłuż muru. Porządki wzdłuż muru już są robione, bo cały czas my sprzątamy teraz. Ostatnie tygodnie cały czas sprzątamy korzenie, ziemię, grabimy, sprzątamy. Ale takie porządki typu te kamienie, naprawy, to jest jakby zupełnie dalej w planach, bo są dużo ważniejsze rzeczy. Na to nie ma na razie czasu ani budżetu, żeby naprawiać ten mur. To znaczy budżet. No, mógłbym samemu naprawiać ten mur, tak? Ale nie ma na to czasu. Cały czas tego dużo nie widać, wiadomo, że bo my oramy, grabimy cały czas, to nie ma naprawdę co nagrywać, uwierzcie mi, na te filmy. Sadziliśmy to, tamto, ale ile można, wiecie, nagrywać grabienie i oranie. A uwierzcie mi, przez ostatnie praktycznie 2 tygodnie cały czas ryjemy w ziemi. Jest oranie, rycie, grabienie. Także jak tylko się z tym... Traktorek nie daje rady. Widzieliśmy porządki. Traktorek nie daje rady. Nie, no daje rady. Traktorek daje rady, no takie powiedzmy, nie wiem w czym nie daje rady. No nie daje rady w ciągnięciu kamlota, no. Ale to nie dlatego nawet, że tylko po prostu, że ten kamień był zagrodzony tam przez te wszystkie gruzy i to wszystko, także ja nie mogłem tego inaczej ustawić. Ale traktorek spokojnie tutaj sobie daje rady z oraniem, z jakimś tam tym. Słuchajcie, no łatwo by było... Słuchajcie, zawsze jest łatwo, tak? Ja wam powiem jak jest. Zawsze jest łatwo rzucić 500 euro, tak? Ale to nie chodzi o to, żeby rzucać tysiącami euro i przyjechał rolnik i mi tu zrobił. Ja sobie to mam sam zrobić. Wiecie, jest jakiś ten budżet tam. Jak ja bym tak zaczął szastać 1000 euro, bo chcę sobie, żeby mi gościu ciągniczkiem przyjechał, pojeździł sobie przez parę godzin, gdzie ja mogę sam to porobić, tak? I jeszcze content sobie nagrać do tego. Co my byśmy tu robili? Siedzieli w przyczepie i obserwowali gościa, który jeździ nam ciągnikiem po tym? No to nie jest zabawa. Fajnie z czasem będzie, słuchajcie, z czasem może jeżeli będzie budżet na to pozwoli, w przyszłości będzie się tak fajnie to kręciło, no to może jakiś lepszy ciągnik się tutaj na farmę weźmie. Tylko tak naprawdę pomyślcie sobie, że jak ja już będę tą całą ziemię my przygotujemy, posadzimy trawkę, wyrównamy, to już nie będzie ten ciągnik potrzebny, bo wtedy tak naprawdę to ja będę miał dużą kosiarkę potrzebował i tylko to kosił. No tak, no efekty będą piękne. Już efekty, no w porównaniu do tego, co my to kupiliśmy, praktycznie, no pomyślcie sobie od lutego, co my zrobiliśmy, wyczyściliśmy. Dla nas efekty są niesamowite. Dlatego jak my tu teraz te drzewka sadzimy, jak te drzewka zaczną rosnąć, ten żywopłot bardzo szybko rośnie, to tutaj w ciągu roku sam żywopłot da ogrom. Żywopłot i trawa. Jeżeli my w tym roku teraz, a na pewno nam się uda, posadzimy tą trawę, to efekt już za parę miesięcy będzie niesamowity. Aplikacja działa? No super. Aplikacja działa. Tak, Filip właśnie mówi aplikacja. Pokazał mi taką aplikację, ona nazywa się, poczekajcie, jak mnie na chwilę zawiesi, to sorry. Ta aplikacja Picture This. I to jest taka aplikacja, że tam się płaci roczną subskrypcję. Ona jest tam chyba 30 parę dolarów. Cześć Tomek, witam. 30 parę dolarów czy 30 parę euro na rok. I możecie kliknąć na roślinę i ta aplikacja wam mówi, co to jest za roślina, jak trzeba o nią dbać, podlewać, powiedzmy pielęgnować. Także bardzo fajna rzecz. Pozdrowić Bożenę. Pozdrawiam Bożenę. Bożena, pozdrawiam Cię. Z Portugalii słonecznej. Byliśmy w ogóle dzisiaj w Relwie na markecie.
prawie mnie gościu pogonił z tego marketu i by mi się oberwało. Nie uwierzycie czemu, byście nigdy chyba nie wpadli na pomysł, czemu mnie prawie pan pogonił z marketu dzisiaj. A wszystko za sprawą oczywiście Scoobiego. No bo Scooby to jest, on jak wyrwie się na ten market, tam wiecie, jest dużo zapachów, dużo tych psów tam lata, bardzo dużo. Oni tu tych psów w ogóle nie przywiązują ani nic, te psy tam latają. Jeden zaczął atakować Scoobiego, Scooby zaczął wariować. Chodziłem z nim po tym markecie, ciągnął mnie i najpierw obsikał panu jednemu stoisko. Taki wiecie, miał fajny, zwisający ze stołu obrusik i Scooby mu na to nasikał. No to kurde, przepraszałem. Gościu wkurzony niesamowicie. Ale to jest naprawdę, to jest nic w porównaniu do tego, co zrobił później, bo później pociągnął mnie, zerwał się z ten, bo za jakiś pies go zaczął gonić, zerwał się ze smyczy i obsikał panu, tam taki pan ręcznie takie bębenki robią, nie wiem czy wiecie, takie skórą naciągane bębenki, takie dosyć wysokie, nie wiem jak to się nazywa, taki bębenek. I Scooby nalał na ten bębenek. Wyobrażacie sobie, na ten skórzany bęben Scooby nasikał. No gościu jak to zobaczył, to myślałem, że mnie pobije tam, nie? Tak się wkurzył. No tak, tak, zdenerwowany był i sikał po prostu wszędzie. Wszystko obsikiwał. No ale ten bębenek, no niestety, gościu musiał go pewnie czyścić. Ale wkurzył się strasznie. No nie dziwię mu się, ja też bym się zdenerwował, jakby jakiś zwierzak obsikał mój skórzany bębenek. Także widzę, że dużo osób jest. Dla tych, co nie widzieli, kolanko jest dokupione już, czyli kominek jest gotowy do instalacji. Ale najpierw będę robił ściany. Także mam tu na ściany przygotowane. Mam Webasto też takie z Wewora chińskie, podróba 8 kW. Ale te chińskie są tanie i bardzo dobrze działają. Tam wystarczy czyścić je regularnie i on tam dobrze działa. Ktoś tam widziałem, to herbatka w tym kuflu. Oczywiście, że herbata. Jarasz jointy. Nie jaram. Nie jaram jointów, bo ja nie palę papierosów w ogóle. Nie palę papierosów, nigdy jakoś, wiadomo, pamiętacie jak to było kiedyś. Każdy próbował palić papierosy, a ja jakoś nigdy nie mogłem, bo nie wiem, mama nie pali, tata nie pali, jakoś nigdy zawsze mnie dusiło po prostu. Barsa czy Real? No niestety będę chyba za Barsą, bo gra tam Lewandowski. Ale ja generalnie nie wspieram nikogo, ja lubię dobry futbol. Czy wyłożysz ścianę za kominkiem za rurą kominka? Tak, na pewno, jeżeli my nie zostawimy tego kamienia, to na pewno zrobimy coś za tym kominkiem po prostu ozdobnego, fajnego. Może nawet zbudujemy jakieś takie fajne, znaleźliśmy super miejsce Znaleźliśmy super miejsce z takimi właśnie kamieniami płaskimi, z tymi, także może coś pomyślimy, kupimy takie kamienie i po prostu zrobimy takie kamienie właśnie. Dobry tak, no ten mur to uderzyłem haczką w taki mały kamyczek na dole i ten po prostu cały mur się skulał tam. A tylko chciałem różę dziką wyharatać. No w tych miejscach właśnie, gdzie drzewa tam po prostu te drzewa wypchały z czasem dlatego no nie sadzę żadnych drzew przy murze, bo te drzewa widzicie, one rosną później jakby wypychają naturalnie ten mur. Bo jakby w każdym tym miejscu, gdzie tam jest drzewo, to jest ten mur właśnie uszkodzony, wypchany, tylko przez to, nie? Dobra, panu Adrianowi podziękujemy. Mocna ta róża, tak, dokładnie, mocna ta róża.
Także jak tylko skończymy czyścić to ja też rozmawiam z sąsiadem właśnie, żeby przyjechał mi dużym ciągnikiem, no bo wiecie, ręcznie rozsiewać tą trawę to by było ciężko. Także rozmawiam z sąsiadem, on ma taki, wiecie, ten, co na tyle ciągnika jest taki wielki do rozsiewania. Rozsiewacz, tak? Rozsiewacz to się pewnie nazywa. Taki rozsiewacz ma, że wsypie tam po prostu trawę i na pewno oni też mają dostęp do trawy, wiecie, tej rolniczej gdzieś tam taniej niż powiedzmy ze sklepu ogrodniczego, która jest powiedzmy w małym kartoniku i kosztuje krocie. Trawa będzie na całej farmie, siewnik, tak, dokładnie. Na całej farmie, tak. Rozsiejemy wszędzie tam, no bo później ewentualnie, gdzie będzie się robiło ścieżki czy coś, to się zrobi, ale na razie wszystko to, co sprzątamy, wyrównujemy praktycznie. O, słyszę myszę. Chodzi gdzieś tam. Już tyle tu myszek złapaliśmy. Czy brakuje Ci polskich produktów? Tak, nie ma tu polskich produktów. W Castello Branco jest jeden taki rosyjsko-ukraiński sklep, coś takiego, ale tak, nie ma tam nic konkretnego, nie ma za dużo polskich produktów i wszystko ceny są po prostu z kosmosu. Ale ostatnio był u nas pan Roman z żoną Marzeną, jeżeli dobrze pamiętam. Roman i Marzena, pozdrawiamy. Podróżują właśnie po Portugalii, też na emeryturze i też co roku chyba przyjeżdżają do Portugalii, spotykają się tu z dziećmi, jadą tam do Algarve, spędzają sobie lato. Mają fajną taką przyczepę klasyczną i ciągną ją chyba Volkswagen Caddy, coś takiego, i ciągną tą przyczepkę i sobie tutaj jeżdżą, zwiedzają, odwiedzili nas i dali nam ogromny taki słoik ogórków. Przepyszne były. Pokażę Wam, bo jeszcze chyba został, tak, został słoik. Zobaczcie. To jest prezent taki słój i już został tam chyba jeden ogórek tylko. Został jeden ogórek. Także dzięki Roman i Marzena jeszcze raz. I dziękujemy też za dołożenie cegłówki do drzewek. Alex też dziękujemy za dołożenie cegłówki do drzewek. Oczywiście Filip i Ania dziękujemy. Także za to wszystko naprawdę nawierciliśmy się tych dziur ogrom, bo no super były te ogórki, takie kwaśne i twarde jak lubię. Nawierciliśmy się chyba 300 łącznie, 300 dziur wywierciłem przez ostatnie tygodnie. I to też mieliśmy tak, wiecie, po 30, a oczywiście Kamil złapał za ten i wierci po 100 dziennie. Ale większość z tego to był żywopłot, bo większość z tego to było 200, ile my tego 150 plus, tak, 220 to był żywopłot. 220 to był żywopłot, później do tego chyba 30, 20, aha, sosny jeszcze, zapomniałem o sosnach, widzicie? Z 30-40 sosen różnego typu, no i 30 gdzieś parę drzewek tych owocowych, może nawet więcej, bo my cały czas, za każdym razem, co byliśmy w tym sklepie, dokupowaliśmy więcej i więcej. A gdyby ten słój i ostatni ogórek i sobie po prostu sam umył ogóreczki zjadł. Okej. To ile paliwo poszło do tej maszyny do wiercenia? No właśnie niedużo. Tam ten zbiornik, co powiedzmy ja wlałem, to cały czas jest. Czyli to nie pali dużo. Piła motorowa pali więcej. A w ogóle nie wiem, czy widzieliście tam w odcinku, że miałem problem z odpaleniem piły motorowej. Piła motorowa tam za każdym razem, nie wiem, czy operowaliście piłę motorową, bo tam za każdym razem wlewacie olej. Jak skończy się, cześć Sylwek, cześć Scrabobis, Sylwek, pozdrawiam. I tak, Sylwek Scrabobis, zapraszam do niego na Instagram o prowadzeniu pszczół właśnie.
i za każdym razem, jak kończy się paliwo w tej pilarce spalinowej, to kończy się też olej, czyli tam dolewacie, ale nie mogłem odpalić, bo ona dosyć długo stała, ta pilarka, a wiecie co, okazało się, obejrzałem oczywiście tam godzinę różnych rzeczy, film na YouTubie i okazało się, że paliwo. Sprawdziłem, wiecie, świecę, sprawdziłem filtr powietrza, a okazało się, że paliwo. Jeżeli paliwo jest stare, tam leży powiedzmy pół roku w tej pilarce, no to okazuje się, że trzeba je po prostu wylać i wlać nowe, bo one tam straciło jakieś swoje te. Cześć Krystian, cześć. Pozdrawiam bracki. O, jak ktoś sobie chce okleić samochód w Polsce, to zapraszam do mojego brata do Czuchowa. On okleja samochody. Traci oktany, tak. No nie wiedziałem, to taka, wiecie, nowość dla mnie, nie? Że paliwo traci oktany właśnie. Ale no rzeczywiście, powiem wam, wylałem to paliwo, wlałem nowe i odpaliła na kopa. Wyczyściłem oczywiście tam, przedmuchałem, wyczyściłem. Za każdym razem jak tnę tą pilarką, to staram się ją wyczyścić później powietrzem sprężonym. Naoliwić na ten, wyczyścić. Ale jak wlałem właśnie te nowe paliwo, to super zadziałało. Bartek, cześć, siemano, pozdrawiam deszczową Anglię. Ale no tutaj już też deszczowo, chłodno. Chociaż no różnica, że tutaj są te ciepłe dni takie. Tak jak przez 2 tygodnie padało, tak, dosyć dużo. Później tak jak dzisiaj, na przykład ostatni tydzień słońce, trochę zimno, trochę popada, znowu słońce. I czasami jak wyjdzie to słońce, to potrafi być, wiecie, 20 stopni dalej, nie? Także to jest fajne, że tu nawet powiedzmy w te zimowe dni, gdzie macie już po 7 stopni, po 4 stopnie tutaj w grudniu, tak? To potrafią być dni 20 stopni. Takie dziwne, wiecie, nagle macie tydzień, że macie po 20 stopni. Nie jest tak jak, bo w Anglii na przykład, ci co nie wiedzą, ja w Anglii mieszkałem 18 lat, to w Anglii właśnie jest tak, że potrafi 2 miesiące czasami codziennie padać. Naprawdę my byliśmy na południu, gdzie nie pada tyle co na północy Anglii. Pozdrawiam z Pól. Tak, pozdrawiam Pól. Hubert. Tam pracowałem właśnie w Pól w Anglii. No to masz już sporo tego sprzętu, ale na farmie musi być. Tak, no staram się być taki niezależny, żeby wszystko mieć swoje. Wiadomo, to jest marzenie każdego faceta oczywiście, żeby mieć swój taki, wiecie, tą jaskinię mężczyzny i tam sobie mieć te wszystkie swoje narzędzia, graty i wszystko. Chcesz coś zrobić, idziesz, bierzesz i robisz. Masz narzędzia, masz klucze, masz piły, jakie chcesz. Ja lubię być taki niezależny. No, w Anglii miałem dużo sprzętu. Nie zabrałem tego sprzętu, wszystko sprzedałem, tam oddałem, sprzedałem. I ten sprzęt jakby tutaj od nowa sobie kolekcjonuję. Powoli, powoli. Man cave, tak. Man cave po angielsku to musi być, dokładnie. To jest, no angielski teraz chyba też jest popularny w Polsce. Dużo się chyba słów w Polsce zastępuje angielskimi słowami. Garaż bardzo się przydał na te techniczne sprzęty. Tak. No ale no to też jest, ten garaż to jest, umówmy się, że to jest tymczasowy. Dużo rzeczy ja tu takich tymczasowych mam. Tymczasowy garaż, tymczasowe coś tam. No nie, ale no na pewno planuję z czasem wybudować coś porządnego. Coś bardziej takiego, wiecie. Bo jakby w ogóle na tej rozmowie z Urzędem Miasta to było, że oni nie mają problemu, żebym ja sobie cokolwiek tam powiedzmy takiego wybudował. Zresztą
powiedzmy tak, za rok, za 2-3 lata ten żywopłot będzie taki, że tu nikt nie będzie w ogóle widział, co tu się dzieje na tej farmie, ale jakby oni nie mają problemu, żebym ja coś wybudował z tyłu farmy. Jakby ich problemem było, że te toalety są za blisko jakby głównej drogi i za bardzo widoczne są. Co generalnie są dalej w legalnym limicie odległości, ale po prostu jakby aspekt wizualny, aspekt estetyczny im się nie podobał. Bo do niczego innego jakby oni się tam nie doczepili, tylko ten aspekt estetyki jakby. Także myślę, że z czasem na pewno ja sobie taki z tyłu wybuduję taki naprawdę prawdziwy ten. No zresztą tyle planów jest, powiem wam, że kiedy ja na to czas znajdę. Nie no, mam czasu dużo. Projekt po projekcie na pewno chcę piwniczkę zrobić. Piwniczkę taką, no bo tu na te klimaty piwniczka super sprawa. Wiecie, taką typową piwniczkę jak dziadki kiedyś mieli. Z kamienia, podziemną. No na razie nic nie wiem, nie mam żadnej... Wsadziliśmy tam żywopłot, wsadziliśmy jakieś trzcinki, wsadziliśmy też przy drodze żywopłot, także na razie oni jakby nie powiedzieli, co mamy z tym zrobić, czy mamy to malować, czy nie mamy malować, czy mamy dachówki położyć na górę, żeby to wyglądało powiedzmy tak samo. Na razie żadnej takiej odzewu nie ma, bo czekają na te wszystkie, na ten plan zagospodarowania od architekta, który się teraz właśnie, architekt już był, pochodził, pomierzył i robi rysunki właśnie. I to wszystko będzie przedstawione do kansilu, żeby tam pieczątkę dostać, podpis, zapłacić jakąś tam opłatę skarbową i to będzie na tyle. No później oczywiście na pewno będziemy musieli się starać o pozwolenia pewnie na tego grilla, bo to też podejrzewam nie będzie tak lekko, tak jak już architekt zaznaczył, musi być toaleta dla inwalidów. Na pewno tam tak samo tutaj widzę, jeżeli gdzieś pójdziecie tutaj w Portugalii też do wiecie, siatkę wojskową. Jak pójdziecie do Portugalii, do jakiejkolwiek knajpeczki, to widać, oni mają te certyfikaty jak w Polsce, Sanepid, czyli na pewno tu Sanepid wszystko działa, także wiecie, no tu wszystko wyjdzie w praniu, ale no mogą wyjść powiedzmy jakieś kroki, które będą ciężkie do przeskoczenia, bo jeżeli się okaże, że trzeba będzie robić jakieś egzaminy z BHP, tam z Sanepidu, z czegoś po portugalsku, no to może być problem. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie ma się co na zapas martwić. Wszystko. My już postanowiliśmy, że w razie czego, w razie nam się nie uda tego grilla otworzyć, to jakby tego grilla otworzymy, ale tylko prywatnie dla osób, które są u nas na kampingach. Także będzie taki jakby, wiecie, wewnętrzny, prywatny grill. Namiocik, bar, żywa muzyka. Tak, tak Filip, doczekaliśmy się na architekta. Przyszedł, pomierzył, coś tam pogadał z pomocnikiem, który tłumaczył mu na portugalski. Pomocnik mówił po angielsku i jakoś się tam udało dogadać. Ok, kochani, piszcie, czy macie jeszcze do mnie jakieś pytania i będziemy powoli kończyć. Chyba przesunę, wiecie co, przesunę w ogóle godzinę tego live'a. Nie wiem, napiszcie, czy przesuwać powiedzmy na przykład na 17, teraz na zimę, bo będzie trochę jaśniej. To będę mógł wam na zewnątrz pokazać jakby coś. Jak to Fredek Kiepski mówił, prywatny, publiczny, tak, prywatny, publiczny grill. Pozdrowienia dla gości, dziękuję Filip, pozdrowie. Lepiej wcześniej, nawet o 16. Kamilu, dawaj jakąś anegdotę na koniec o Portugalczykach. Anegdotę o Portugalczykach? Nie wiem, nic ciekawego mi do głowy nie przychodzi. Ostatnio na lekcji portugalskiego
My nie byliśmy na tej lekcji, ale bo telewizja w ogóle przyjechała na tą lekcję. Nagrywali do jakiegoś programu telewizyjnego portugalskiego. No i jakby Pedro, bo tak nazywa się nasz nauczyciel, powiedział wszystkim, że będzie telewizja, że będzie nagrywała ta telewizja. I no i przyjechała ta telewizja. Nie no, nie czuliśmy się dobrze. Trochę nas rozłożyło to sadzenie drzewek. Przesadziliśmy trochę z ilością po prostu. I no można powiedzieć, że były lekkie wagary. Także akurat liczby ominęliśmy, ale liczby są proste. Dostaliśmy pracę domową. No ale do czego zmierzam, że ta telewizja przyjechała i jest tam jedna taka pani i zrobiła straszną aferę, że ona nie chce być nagrywana, bo spotkaliśmy się właśnie w Relwie tam z takimi znajomymi z Anglii, Martin z żoną. I nam powiedzieli, że ona tam zakrywała twarz i w ogóle, żeby nie chciała, żeby ją nagrywali i że strasznie tam nakrzyczała na nich, że ona chce ten. Zamiast po prostu, no nie chciała być nagrywana, to mogła po prostu wyjść. Tym bardziej, że Pedro powiedział, że będzie ta telewizja i będzie nagrywała. Gdzieś myszka skroby. Tu często już tu tyle, dopóki nie zrobię tych, wiecie, murów, nie za tego, no to gdzieś one tutaj na pewno sobie dziury znajdują, bo to są takie małe, te polne myszki i one sobie tu gdzieś przez te dziury. Także żadnego jedzenia na zewnątrz tu nie możemy zostawiać, bo zaraz to myszora opanuje. Dobra, słuchajcie, dziękuję za... Potrzebujecie kota, tak. Jak tylko dom, to takiego właśnie polucha na myszy będziemy na pewno gdzieś brali. Pedro, tak, mi się też ciągle kojarzy z tą muzyką Pedro. Słuchajcie, dziękuję za liczne przybycie, dziękuję za pytania i trzymajcie się, pozdrawiam Was gorąco i życzę miłego zaczęcia tygodnia, miłego poniedziałku, bo większość pewnie do pracy jutro, także trzymajcie się na razie i pozdrawiam.